Witam wszystkich Państwa. W tym filmie pokażę odmiany arbuzów, które zrobiły na mnie największe wrażenie smakowe lub wizualne. Co nieco opowiem o tej mojej przygodzie arbuzowej, a Państwo oglądajcie zdjęcia bądź też fragmenty filmików. Moja przygoda arbuzowa trwa już 5 lat. Czyli 5 sezonów za mną. W każdym sezonie odkrywam nowe źródła, gdzie mogę kupić nasiona. Zawsze, gdy odkryję nowe takie źródełko, sądzę, że już tak internet przeszukałam, że już na pewno nic nie znajdę. A otóż nadchodzi kolejny sezon i pojawiają się kolejni sprzedawcy. Wszelkie odmiany arbuzów prezentuję pod takimi nazwami, pod jakimi je kupiłam. Jeżeli jest coś niezgodne, nie moja w tym wina, po prostu muszę taką nazwę podać, pod jaką kupiłam. Ale jeżeli nie jestem pewna, to piszę wyraz chyba, niby, może, to tak gwoli wyjaśnię. W ogrodzie obok arbuzów muszą być kwiaty. Najlepiej takie, które sprawiają jak najmniej problemów. Swego czasu myślałam, że dalie są takimi kwiatami. Lecz mają pewną wadę. Gubią płatki kwiatów. Płatki przyklejają się do liści, do owoców, do agrotkaniny, bo ja ją stosuję. Nie wygląda to ładnie. W tym sezonie zastosuję fragment ogrodu bez agrotkaniny. Taki fragment kwietno-arbuzowy. Bardzo duże zagęszczenie kwietnego nasadzenia. Głównie kanny, gdyż one nie gubią płatków. Nie tak jak dalie. I pokój strzewisty. Nie pokładają się przy wiatrach, tak jak dalie. Do tego słoneczniki ozdobne, różowe, kremowe, w złoto wpadające. Nie sądzę, by mogło coś mnie zaskoczyć w prawie arbuza. Proszę. Tak, na dzień dzisiejszy myślę. Nie czuję. Nawet liście biało-zielone. Variegata. Tak, tak. W 2024 roku trafiła mi się sadzonka o takich liściach. Kilka było takich liści na samym końcu i w połowie pędu. Niestety owoca nie udało się uzyskać. Sadzonka była ta posadzona na stanowisku cienistym. Zaledwie maleńki owoc pojawił się i zabrakło czasu, by urósł. Płody nastały, a były to nasiona zebrane przeze mnie w 2023. Odmiana Wilson. Nie powinnam tak nazywać tej odmiany, bo nie wygląda. Dostałam od kogoś nasiona. Miał być to Wilson, ale daleka mu do tego droga. Nie szkodzi, że nie jest tym, czym być powinien, bo jest to naprawdę rarytas. Wspaniały. To jest piękne w całej przygodzie arbuzowej. Zdarzyło się również, że miałam arbuza we własnym ogrodzie syjamskiego, czyli zrośniętego ze sobą bliźniaka. Było to w 2022 roku. Proszę bardzo, zobaczcie. Ogromnym zaskoczeniem było dla mnie, gdy pod pokrywą liściową dojrzałam 2 arbuzy bardzo blisko siebie. Gdy odchyliłam liście, normalnie zatkało mnie. One były ze sobą częściowo bokiem zrośnięte. No coś niesamowitego. I to były arbuzy już, myślę, że koło 2 kg ważyły. Także dosyć spore i ukryte przed wzrokiem ludzkim. To było dla mnie zaskoczenie totalne. Arbuz, gdy go zbierałam, ważył 10 kg 40 deko.
Mało tego, na tej samej sadzonce, a jest to odmiana Araszan, z oryginalnego opakowania nasiona były, na tej samej sadzonce były jeszcze 2 lub 3 owoce, mniej więcej 5-kilowe. Niesamowita moc drzemała w tejże sadzonce. Więc już prawdopodobnie nigdy nie będę miała takiego arbuza. Nie uda się. Tak bywa. Ale to było piękne, więc już coś takiego mnie nie zaskoczy. Jakie inne niespodzianki mogą być? Był swego czasu arbuz, kapelusz cesarza oraz zielona torpeda. W tym samym roku je uprawiałam. To były tak obrzydliwe arbuzy, plenne, niesamowicie niedobre, że szok. Powiedziałam sobie, że już nigdy więcej nie wysieję ich. I tak też się stało po części. Leciutki. Kapelusz cesarza. Tej odmiany już nie wysiałam, ale ja ją wysieję. Dam jej szansę jeszcze raz. Zielona torpeda. Wysiałam, ale z nasion od kogoś innego. Od kogoś, kto miał z tego samego źródła co ja. Może nawożenie miało wpływ. Warunki atmosferyczne pojęcia nie mam. Ale był bardzo dobry. Również kolorystycznie podobna do Z arbuzami bywa różnie. Z oceną smaku danej odmiany. Dajmy na to przykład złotowolicy, Charleston Grey. Przecinamy. Gdy pierwszy raz je spróbowałam, Ojej. były przepyszne. W kolejnym roku taki przeciętny, mało Dobra. słodki. W kolejnym roku podobnie. Natomiast nastał następny rok uprawy i znowu bardzo dobry smak. W każdym razie zmierzam do tego, że gdy poczujecie smak jakiejś odmiany, bardzo dobry, znowu powtarzam ten wyraz, a potem się nie uda, to wiedzcie, że ta odmiana ma potencjał, że to jest bardzo dobra odmiana, po prostu. A to, że się nie uda, od czego zależy? Od nas. Tak po prostu, w skrócie. Prezentowałam Państwu, skąd zdobywałam nasiona. Utworzę też playlistę. Zapraszam do oglądania tych filmów. Subskrybujcie Państwo mój kanał. Dzielcie się z innymi osobami informacją o tym, że jest taka osoba, która się tak bardzo pasjonuje. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób weszło w taką przygodę z uprawą arbuzów. W ogóle w przygodę z naturą, że tak powiem. Ale arbuzy to jest coś fantastycznego. Ich rozwój, wzrost owoców, jest wiele niepowodzeń, ale to na to przymyka się oko, bo to co dobre przesłania to co złe. Na równi z uprawą arbuzów uważam, że muszą być kwiaty dla oka, dla zapylaczy. Po prostu muszą być kolor. A teraz zapraszam Państwa na prezentację odmian arbuzów najsmaczniejszych, najpiękniejszych. Wybór mam bardzo trudny. Od czego zacząć? Musicie wiedzieć, że ponumerowanych odmian mam do tej pory 230. To brzmi nieźle, ale musimy zmniejszyć tą sumę, ponieważ niektóre odmiany pod różnymi nazwami są tą samą odmianą. I takich przypadków znajdzie się pośród mojej kolekcji kilkanaście na pewno, to co wyłapałam, bez problemu jakiegoś. Patrząc po wizerunkach na opakowaniach, czasem jest tak, że widoczny jest arbuz pod jakąś nazwą, a pod inną nazwą jest tenże sam arbuz w odbiciu lustrzanym lub dodany jest listek, kwiatek, jakiś element, który ma na celu zwieść kupującego. Ja to tak odbieram. Ale nie ze mną te numery.
Zdaję sobie z tego sprawę i Państwa też uświadamiam. Do tej numeracji 230 dodać muszę sporo innych cyferek, bowiem powiększyła się od tego sezonu ilość odmian. Dylemat mam, w jakiej kolejności prezentować. Wspomniałam Państwu o różnicy w smaku w którymś z sezonów uprawy. Więc te odmiany, które uważam za przepyszne, zrobiły na mnie wrażenie, w kolejnym roku uprawy nie były już takie super pyszne, ale nadal bardzo dobre. I tak naprawdę zdecydowana większość odmian jest pyszna, jest przepyszna, znacznie przebijająca smakiem te, które kupujemy, które nawet, muszę Wam powiedzieć, w Bułgarii będąc, na Węgrzech, w Chorwacji, bo tam są pyszne arbuzy, znacznie przebijają smak tamtejszych. A teraz czas start. 3, 2, 1. Na mokro inaczej widać zupełnie. Czy dojrzały, czy pestki będą dojrzałe. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Niedojrzałe pestki na pewno. Może gdzieś się znajdzie jakaś. Zobaczcie, jak zlany jest miąższ ze skórą. Co za niebywale cieniutka skórka, cieniutka. Twardy miąższ, fantastyczny. Takie arbuzy właśnie lubię. A na przykład moro przy tej twardości to taka zupa była, soczysty. Ten też jest soczysty. Ale właśnie taki miąższ mi odpowiada. Syn też tak powiedział. Jest słodki, bardzo dobry. I 30 dni od zawiązania. Poprzedni był dojrzały, bardzo smaczny. Proszę. Hurra, są pestki. W niewielkiej ilości, bo ta odmiana niewiele pestek posiada. Czyli 2-3 tygodniowe przechowywanie nie zaszkodziło tej odmianie. Proszę, patrzymy z lewej strony. Czyżby 10%? Czy ja dobrze widzę? Prawie 10%. Ta odmiana nie rośnie do wielkich rozmiarów. 2 kg, 3 to jest maks. To jest kaho z Chorwacji, z nasion z Chorwacji. Tego Sweet Siberiana widzimy jeszcze zielony pęd. Zobaczcie. Zieloniutki jak ta lala. Tu mam zdjęcia, jak wyglądał w zeszłym roku. Sweet Siberian, bardzo słodki, bardzo dobry,
arbuz. 3 kg 270 ważył i tak mniej więcej około 3 kg ważyły. Taki miał środek. A to jest foto od sprzedawcy z Węgier. Nie do końca dojrzały. Stwierdzam, że arbuz Sweet Siberian nie powiela cech. Momento. Zobaczymy kolor, grubość skóry. Moment. A mówię tak, dlatego że oglądam egzemplarze, które u mnie wyrastają co roku z zebranych przeze mnie nasion. Ten waży 2 kg 18 deko. Leży prawie miesiąc. 3 tygodnie. Oby mnie tylko nie zawiódł gagatek. Kolego Marko, patrz. I państwo. Kolega też miał egzemplarze. I tak porównujemy u siebie. Jest. No wiecie co? Nasiona ze zbioru 29 wrzesień 2021. Udał się. Proszę pani Freciu. Spójrz, co tu się zadziało. Zauważyłam to w niedzielny poranek. Tu zbieramy. Oto Kongo z nieoryginalnego opakowania. Wierzę w tym, że powinien być właśnie Kongiem. Podobno ma bardzo grubą skórę. Zobaczymy. A tu cenia. Wspaniały, wyjątkowo wyglądający, psujący się arbuz. Kongo. Został zerwany 5 września, a mamy 21. I zerwany był z powodu tego zepsucia. Zobaczcie, ile białego mu przybyło. Dzisiaj go rozkrajam. Na tyle odmian. Jest to jedyny arbuz, który ma takie wzory na skórze. I tylko jeden owoc na krzaku. Och. Hu. 8 kg 70 deko. Tak muszę stawiać, wiecie państwo, latać z tym statywem, bo słońce cień rzuca i mi przeszkadza to nagrywać. 8 kg 70 deko. Kongo watermelon. Na razie na miejsce musi odejść. Najważniejsze to zważyć te arbuzy i zabrać nasiona z Serbii. I wolno do kamery rozcięciem, poproszę. Oto arbuzowe Kongo. Fantastyczny. Popatrzcie jeszcze jedno. Jak poszedł proces gnilny, proces zepsucia. Widać? Tu to szkliste. Z tej części, jak głęboko, że tak powiem, zainfekowane zostało. A nasiona z nieoryginalnego opakowania. Carolina Cross z Serbii.
Jest 7 wrzesień, kolorowo. Zdawałoby się, że sezon trwa i jeszcze będzie trwał, ale nic bardziej mylnego. Jesień nadciąga wielkimi krokami. Taka jest natura, fizjologia. Spójrzmy. Karolina Cross z Serbii. Przepięknej urody arbuz. Na tak wiele odmian, które posiadam. Ani razu tak długiego arbuza nie wyhodowałam. No ale co? Nie urośnie więcej. Upały ostatnio są okrutne. Pęd zaschnięty. Zawiązała się Karolinka 12 lipca. Połóż. O, jakie piękne ujęcie. Zobaczcie, co za cuda. A co tu się kryje? Nie gigant. Podarok słońca po prostu. Jakie różnorodne, co? Świat arbuzów, jaki jest wspaniały. Jak... Karolina Cross. Nasiona z Serbii. Z tej przeraźliwie drogiej przesyłki. Te opłaty fitosanitarne, słuchajcie, to szok. 7 chyba odmian zamówiłam, czy 6 za grosze, ale to tak zwane 500 plus. 7 kilo. Karolinka moja kochana, oby miała nasionka dojrzałe. Może za rok uda się mi wyhodować takiego długiego arbuziaka. Patrzmy. I to są moje giganty. Wspaniała zabawa. Czyli tego, na pół. Nie w tą stronę, nienawidzę w tą stronę. Poczekaj, niech pan się ułoży. Mogę już? Wiesz jak to będzie, zaraz ten Michel Moron straci widzów, zaraz wszyscy przyjdą. Stracił. Przestań. Uwaga. O jest! Jak krzywo. Jak brzmi? Dobra, jest, widać już. Tadam! Czy na wpół dojrzała chyba? No. Ale mi... Próbujcie, jak smakuje. Próbujcie, bo to trzeba kroić, wiesz? Do skrzyneczki, tylko żeby nie pękły. Nasiona z nieoryginalnego opakowania. Miał to być Wilson, ale Wilson jest okrągły i nie ma takich wzorków na skórze. 5,20 kg deko. O, ludu! O mój Boże, jaki to kolor! No tego to się nie spodziewałam. Co to jest w ogóle? Kolego Mike, co to jest? Zapytaj, kogo tam trzeba. O ludzie! Ja obstawiałam, że to będzie czerwony. Puh, szok, ale niespodzianka tym większa. Ach, po co? No, z takiego opakowania. Słuchajcie. Wiecie, co bym powiedziała teraz? Patrząc na odmiany, które posiadałam. Niestety w tym roku odmiana o nazwie Sweet Siberian mi nie wykiełkowała, ale można by podciągnąć ze względu na kolor. No i marmurkowy wzór. Lecz Sweet Siberian tak też nie wygląda. Wszystko jest podobne. Dajcie spokój. No i co, nie warto uprawiać arbuzów? Jak smakuje? Wygląda bomba.
Bomba. Wielki żal, no, że nie mogę się z Państwem podzielić. Słuchajcie, wielki żal, ale spróbujcie uprawiać. Kto ma ogrody, próbujcie zdobywać odmiany. Czekać będzie Państwa niespodzianek dużo. O niepowodzeniach nie ma co mówić, bo są. Nastawić się na to trzeba. Żeby tak każdy mógł uprawiać. Poczekajcie, nasionka. No, takie pięknie czarno zakończone łebki. Teraz zawartość cukru. No to jest bomba. Grubawa trochę skórka. Poszukać olejek lub kupić. Oho, już mam wyświetlacz czarny, bateria słaba. Wiecie Państwo, jest tak 5, 6, 7, 8% zawartości cukru. Uralski skorospiel, odmiana F1. Pędy jeszcze zielone. Ale wzory ma. Ależ twarda skóra. Jest tak gruba skóra, że normalnie musiałam zawołać o pomoc. Dobra, próbujmy, czy będzie dojrzały. I co? I co? Jest! Wspaniały! Fantastyczny. Wspaniały. Obramowanie żółte. To znaczy bardzo mocno kremowe. Już mówiłam chyba w którymś filmie, że te arbuzy, które są bardzo słodkie, mają właśnie żółte obramowanie skóry od wewnątrz. Wspaniały. Ile? Ja oceniam go na dychę. Wyzerowaliśmy wagę, przestawiliśmy w drugie miejsce, ważymy. Bo to niemożliwe, żeby drugi arbuz z rzędu tyle samo ważył. 7 kg 40 deko. No nie chce być inaczej. Którego? Wiecie, którego? Tego? Drugiego. Dobra, to dawaj go na trawkę. Jak się nazywa? Podmoskiewny i Charleston. Ale wiesz, co chcę zrobić tym razem? O! W tą stronę. I w tą stronę, żeby mi tu napis z wagą na połówce. To co? Płynnym. Czy będzie dojrzały? Jezu. Jest tam kto? To ja, arbuz. 7 kg 40 tego. I co? Boże. Och, kosmos! Leci. Jezu! Kłaczki. Nie wierzę. Jezu, jaki słodki. Słodki, co tam słodki? Nie, jeden już był, ale numer. Ale numer. Słuchajcie, drodzy Państwo, patrzcie. Czaderskie. No jak się nie zachwycać? Nie dość, że pestki dojrzałe, to jest słodki i idealnie w porę rozkrojone. Dobra. Patrzymy. Słuchajcie. Ile? Dużo.
A otóż nie. Prawie 9. Lemon drop. Ona ma krótszy okres wegetacji. 67 do 70 dni. Roślina jest przepiękna. Dzisiejszy dzień jest 33 dniem od zawiązania się owoca. Owoce są 3. Którego wybrać? No na pewno nie tego. To jest arbuz o przepięknych, złotych liściach. Taka jego uroda. Takich odmian mam jeszcze 4. Spójrzcie na barwę, na odcień. Coś pięknego. Pokręcimy arbuzem troszeczkę, od dołu pokażemy. Wolniutko. Lemon drop. A te niebieskie to są granulki od ślimaków. A tu przyłożę ją do odmiany o nazwie amerykańskiej Gold in Gold. Złoto w złocie. Ten też jest żółty w środku, ale jak przyjdzie pora, to pokażę. Na razie całej tej sadzonce umiera od 2 dni w tempie błyskawicznym. Pędy, liście. Idziemy pod nóż. Najpierw kąpiel. Ile waży? Ja cię kręcę. 2 kilo 87 deko. Proszę Państwa, polski lemon drop. Uprawiany w polskim klimacie. Czy dojrzałe pestki? Oho. Zapach jest. Próbuj. No. Jest słodki, słuchajcie, jest. A ty jak oceniasz? Coś tam słodki. No, to żeś powiedział. Jest słodki, ale to nie jest jeszcze ta słodycz. I wiecie co? Minimalnie wyczuwalne jest tak jakby troszeczkę surowy ziemniak. Ale to tak bardzo minimalnie, tak mi się skojarzyło. A ta jest z samego środka. W środku jest o niebo lepsze. No nie o niebo, ale jest lepsze. Ciemne niebo. Interesuje nas lewa strona. Granica białego i niebieskiego. 7.
Kremow Saskatchewan. Koło 5, 4. 3 kg 60 deko. Jest to odmiana o nazwie Kremow Saskatchewan. To co, nóż w dłoń. Uważaj. Słuchamy dźwięku. Oj, chyba jest przejrzały. Oho, chyba jest przejrzały. I co? No, jest kremowo-żółty. Ma bardzo dużo miąższu. I jakie ma pestki? No, Dojrzałe. dojrzałe, ciemne, piękne pestki. Tak. Tu mamy dla porównania kolor żółty. Piękny jest. Więc uważam, że oryginał, ten nasz, Nasz. proszę, nasz, a Nasz. co? No nasz. Jest o wiele ładniejszy niż ten Tak. ze zdjęcia. Tak, pewnie, że tak. I drugą Jest stronę. pięknie wybarwiony. Ale idealnie zerwany. I teraz pokaż mi drugą stronę i zdjęcie. Już ja tak sobie robię. Cała moja miłość, radość, pasja. Ale zasłaniasz zdjęcie troszkę dłonią. O, widzicie, to jest piękne w tej uprawie. Ta różnorodność. A czy słodki? Próbujemy, koleżanko. Dobra, będziemy próbowały. A co mówisz, że co? No proszę, jakiś klient się trafił. Próbuję, Tak, czy dobre. delikwent, których mało w tym sezonie. Zapylacz. Spróbuj i wypowiedz się. Bo nie jadłaś takiego chyba. Wydaje mi się. Jak oceniasz smak? Nawet według... Słodki, Bo niektóre... taki wodnisty bardzo. Wodnisty. Wodnisty. A miąższ Taki, w rozgryzaniu? taki bardzo idealny dla małych dzieci. Czyli miękko zęby zanurzają się. Tak. Delikatne. Tak. Teraz ja spojrzę. Tak jest, 8,5%. No, Widzisz, jak łatwo się nauczyć? Mojej mamie zeszło się 2 dni, ale później już potrafiła. Ależ te ręce boją się odsłonić. I trzeba go zerwać będzie. wszystko. Daj, bo zwieje wiatr. Tak. Tak, żebyś pędu nie oderwała. Masz się boję. Odrywamy w takim razie ogonek od pędu. Tu w tym miejscu. A jeszcze tu zobacz. Ogonek pękł swego czasu. Tak, właśnie, Widzisz? no. Więc ciach. Pępowina przecięta prawie. Bardzo szybko odszedł. No i Musiałam bierzemy. się wysilać. No nie przesadzaj. Robimy fotkę taką. Dobra, a teraz czy będzie nadal 7200? Tak jest, spójrzcie. Kto by pomyślał, wiecie co? Trochę tych arbuzów przerobiłam, ale 7 kg nie dawałabym mu. Ale wielkość nie znaczy, że jest Jak? duży. Tak, albo mały. Bo przecież w środku gęstość miąższu jest różna. Arbuzy są bardzo ścisłe i mniej. No to co, rozkrajamy go. O! Nie da rady. No żartuję, Tak? ale postaraj się. Nigdy nie kroiłam arbuza. Niech ci się nóż nie omsknie. Mocno. Ła! Widzieliście? Chyba to dobrze świadczy. Dobrze, trachnął. A teraz synchronizuj, by złapać arbuza. Sezamie! I co? No jestem pod wrażeniem. Odmiana Farao. Bywają słodsze, ale i tak jest bardzo dobre. To jest bardzo trudne pokazać w obiektywie. Myślę, że 8. 8% w skali Brix. Oto Gold in Gold, Kremow Saskatchewan, a Farao. Bywają słodsze, ale i tak jest bardzo dobre. Liście już zasychają.
3 kilo 20 deko. To tu jakieś chyba spadające gwiazdy. Wydaje mi się, że będzie przejrzały. I też na pewno w okolicy 10 lipca zawiązał się. Jest 18 sierpień. Pytanie teraz, jaki będzie w środku? Proszę bardzo. Odpowiedź już znamy. Słodziutki. Dojrzały. O, bardzo słodki. Bardzo. On już jest na krawędzi bycia przejrzałym, ale jeszcze nie. Jeszcze te 2-3 dni i wiecie co? I by było po zawodach. Bardzo słodki. Ja już widzę, podejrzałam. To jest teraz. Dziewięć procent. Z lewej strony granica barw. 9% zawartości cukru. Ten arbuz zawiązał się 26 czerwca. Nie ma. Jest. Teraz zobaczcie, ile ma księżycy. 1, drugi, jakby trzeci, 4, cała galaktyka. Waży 3 kilo 25 deko. W całej krasie. Tempo się nie słyszę. Trachnął ciut. Uf. Moon and Stars Red. Znalazłam opakowanie. Z tego właśnie wysiałam nasionka. Piękna, kształtna kula. W tym największym egzemplarzu. Słodziutki. Spójrzcie, co się dzieje z liśćmi tego drzewa, które nazywa się sumak. On jest odporny ogólnie na suszę dosyć mocno, ale to, co się dzieje obecnie z pogodą, o pomstę do nieba woła. Dobrze, ja już spojrzałam i bym dała znacznie więcej niż zobaczyłam. 7 jest. Na dychę 11 zasługuje. Albo i na 12. Miodzik. 7% BRICS. I zapamiętać proszę nazwę tego sprzedawcy. Noki Seedy.
On posiada tylko kilka odmian arbuzów, za to bajkowe smaki i parametry w ogóle. Tego arbuza ścinam, dlatego to zauważyłam to. Lecz zanim stąd wyjdę, pójdziemy jeszcze do arbuza od tego samego sprzedawcy. Retuś, Retuś, tu jest. I tu. Zobaczcie. Nazwę tego drugiego. Dua Hau To. Także tu są od jednego sprzedawcy 3 okazy z rynku indyjskiego, z rynku azjatyckiego. Ja nie zaglądam, razem to zrobimy, ale uwaga, uwaga. Czy będzie przejrzały to arbuz? No. Dua Hau Ruot Wang. Ło, zapach jak diabli. Piękny zapach, piękny. Ten arbuzik, jak się okazuje, też ma plamkę taką. Dwa kilo 44 deko. Bardzo podobna waga. Ten się zawiązał 27 czerwca. Natomiast ten 29. Ale tu jest 2-3 dni. Może być pomyłki. Trzeba zawsze poprawkę brać taką. Który będzie słodszy? Ale strzelił przepięknie. Aż z tyłu mu poszło. Przepiękny. Bardziej wybarwiony od tego. Teraz próba smaku. Wyraźnie, że nie 8, a 9, lewa strona. Tam, gdzie białe z niebieskim się styka. I mierzymy drugi. Słodszy. Troszkę słodszy. Pięknie wybarwiony. Early Moonbeam, czyli wczesny promień księżyca. Jak widać,
Pędy zaschnięte, 2 sadzonki w dołku. Kondycja identyko. Zrywamy. Śliczne ma kolorki. Tak, i jeszcze pójdziemy po kolejne. Idziemy tam koło Kleome. Do tego pięknisia, który zawiązał się 25 czerwca. On, jak widać, też ma pędy zaschnięte. Z rynku indyjskiego. Jakbyś mógł tu mi przy Kleome przyłożyć oba. Tak, zrobimy im ku pamięci. Idziemy. Dobra. Którego najpierw chcecie? Ten pochodzi, słuchajcie, od wspaniałego sprzedawcy, który ma dużo odmian, a sprzedawca internetowy z Litwy pochodzi. Arbuzus Seklos nazywa się. Pierwszy raz mam tę odmianę. 2,5 kg. Uwaga! Jest! Marko, jak ty to mówisz? A może jeszcze bardziej? Ja nie powtórzę tego twojego wyrażenia. Rewelacja. Prawda, drodzy Państwo? Następny. Zaraz będziemy mierzyć. Rozkrójmy. Super jest. Dua Hau To. Tak nazywa się arbuz. Waży 4 kg. Prawie. 3 kg 97 deko. Kolego Pawle, kolego Marko, macie te okazy u siebie chyba, no nie? Czy już rozkrajaliście? Pionowo, pionowo. Przepadło. Przypadło. A ja lubię tak pionowo te długie arbuzy. Zakryję się w środeczku. O, nierówne cięcie. I co? Cieszy się oko? Dojrzały jest. No. Tylko pytanie, czy słodki? Bo nieraz jak są tak nasycone. I gwarantuję, że jest. Ale słuchajcie Państwo, jak są tak tak czerwone, niekoniecznie są słodkie. I jeszcze jedno, już mówiłam w filmach, niekoniecznie słodkość idzie z pomiarem w refraktometrze. W tym oto sprzęcie, bo nieraz tu może pokazać mało lub dużo i jest na odwrót. No to jest natura. A teraz wczesny promień księżyca jest ciut przejrzały. Tak minimalnie wskazuje na to ta biała otoczka. Trzymaj to. Dobra. Tak. I teraz się wypowiedzcie, który jest dla Was słodszy, a ja pokażę. Dycha. Równiutka dycha. No i co? Na zdrowie. Niech na zdrowie idzie. Państwo szanowni, uprawiajcie arbuzy. Bardziej arbuzowy. Mhm. Typowy smak tego arbuza. A słodkość? Chyba mniej słodki niż ten Mniej czerwony. słodki od czerwonego. Ale pięknie wygląda kolorystycznie, prawda? Taki... Coś takiego typowego arbuza. Także widzieliście, jak wyglądają te moje arbuzy. Małe dupeczki, psują się. No ale tak, bierzcie pod uwagę, macie teren. Posadźcie od groma i ciuty krzaków, bo różnie może być. I mimo, że dużo krzaków, ja mam ze 300 sadzonek posadzonych, to nie pojem, niestety, tyle. Trudno jest zadbać, to też fakt. Ale macie teren, próbujcie. Proszę, zerknijcie teraz jeszcze na wzory. Odpalam lampę błyskową. Troszeczkę inny odcień. Skórka cienka. Rynek indyjski. I zapamiętajcie sprzedawcę. Noki Home, Noki Seed również na eBay lub w internecie. Ma tylko kilka odmian z rynku indyjskiego. Wszystkie słodziutkie. A to Arbuzus Seklos, Litwa. Czyli mamy 25 czerwiec, arbuz zawiązał się, liczymy. Jest 11
plus 5, 16, plus 31, 16 i 31 ile? 46 dni od zawiązania się owocu. Podobnie. Czyli już dzięki serdeczne i smacznego.